Cześć, witajcie serdecznie na naszej ostatniej prezentacji dzisiaj podczas tego dzisiejszego wydarzenia i tak właściwie na ostatniej prezentacji podsumowującej 3 ostatnie wydarzenia, bo poprzednia PAIDA też była poświęcona w całości sztucznej inteligencji w tym obszarze testowania oprogramowania, a jeszcze wcześniej mieliśmy wydarzenie QA Has Power, które również było w całości poświęcone właśnie sztucznej inteligencji. Jeśli chcielibyście obejrzeć nagrania z poprzedniej PAIDy, to zapraszam na naszego STX-owego YouTube'a. Ja nazywam się Paulina Gatkowska i moje dotychczasowe doświadczenie było mocno związane z zapewnieniem jakości. Jak 11 lat temu zaczynałam pracę w STX-ie, to zaczynałam jako tester manualny, następnie bawiłam się automatami, przez jakiś czas byłam QA-owym tech leadem, no i aktualnie mam przyjemność budować dział QA, z którego jestem naprawdę dumna. Zawsze staram się być na bieżąco z aktualnymi trendami, z tym, co się dzieje na rynku w naszym testerskim świadku i stąd właśnie wziął się pomysł na tą dzisiejszą prezentację, czyli czy sztuczna inteligencja wygryzie testerów, ale zanim odpowiem Wam moje przemyślenia na ten temat, jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie w tym momencie na ten temat. Kto z Was uważa, że sztuczna inteligencja nas wygryzie, że nas zastąpi? Rękę do góry. Ale tak, że zmieni nam się robota, czy że w ogóle Ja powiem tak, jest znak zapytania na końcu, więc nie. No dobra, nie ma tych osób za wiele, a jednak typowo testerska odpowiedź widzę. Dobra, to już nie dopytuję dalej, dzięki za te odpowiedzi. I jeszcze chwilę Was potrzymam w niepewności, bo zanim Wam odpowiem, co ja myślę na ten temat, to chciałabym opowiedzieć Wam historię. Cofnijmy się w czasie do starożytnych Greków albo Egipcjan. Jakość zawsze była czymś, do czego społeczeństwo dążyło. Jeszcze w czasach, gdy cywilizacje były budowane z kamienia, rzemieślnicy skrupulatnie oglądali, dopasowywali każdy kamień przed ułożeniem go na miejsce. W średniowieczu powstały gildie i jednym z zadań gildii było zapewnienie standardów jakości. Jakość była oceniana przez tak zwanych inspektorów, którzy oceniali ogólne wyroby innych rzemieślników i jeśli znaleźli sztukę z jakimś defektem, jakąś wadliwą, to dostarczali ją przed burmistrza. Więc można by powiedzieć, że w pewien sposób zgłaszali buga, tylko pewnie z trochę innymi konsekwencjami niż dzisiaj. W zestawie zasad Gildii Kapeluszników z 1347 roku był nawet zapis, że niektórzy robotnicy w rzemiośle zrobili kapelusze, które nie są wysokiej jakości i to oszukuje zwykłych ludzi, przynosi wielki skandal, wstyd i stratę dla dobra ludzi z branży kapeluszników. Dlatego żaden robotnik w branży nie będzie wykonywał żadnej pracy w nocy, ale tylko w jasnym świetle dziennym, kiedy inspektorzy mogą otwarcie sprawdzić ich pracę. W międzyczasie pojawiło się słynne określenie bug. Czy ktoś z Was wie może, skąd się wzięło to pojęcie? Z rolnictwa? Nie z rolnictwa. W maszynerii szukano robaka, bo on tam przegryzł jakieś nie wiadomo obwody, czy coś takiego. Tak, jest to najbardziej popularna historia. Tutaj proszę, fany dla Ciebie. Dziękuję. Nie do końca było to związane z rolnictwem, ale rzeczywiście chodziło o boga, który gdzieś coś tam przegryzł. Najbardziej popularną historią jest historia związana z Grace Hopper, która w latach 40. ubiegłego wieku pracowała przy komputerze Mark I, później przy komputerze Mark II. No i 9 września 1947 roku do pomieszczenia, w którym pracował jej zespół, wpadła ćma. No i pech chciał, że nieszczęsny owad wleciał do tego komputera, został przyczaśnięty przez jeden z przekaźników komputera i to spowodowało awarię. Zespołowi chwilę zajęło, żeby znaleźć przyczynę tego problemu,
No i jak ją odnaleźli, no to rzeczywiście okazało się, że to był prawdziwy fizyczny robak i stąd właśnie wzięło się określenie baga. Powiedziałam, że jest to najbardziej popularna historia, bo nie wszyscy się z nią zgadzają. Niektórzy twierdzą, że ojcem tego określenia był Thomas Edison, który w 1873 roku pracował nad swoim wynalazkiem, jakim był telegraf. I podczas swojej pracy, gdy napotykał na jakieś niedoskonałości, na jakieś problemy, to w swoich technicznych notatkach opisywał je właśnie słowem bug. A jeszcze inni uważają, że to słowo ma jeszcze dalszą genezę, jeszcze wcześniejszą niż epoka Thomasa Edisona. No ale wróćmy do naszej historii zapewniania jakości, tym razem już w oprogramowaniu. W latach 50. i 60. nastąpiły początki informatyki i programowania. Nie było wtedy jeszcze zawodu testera, programiści musieli sami zarówno programować, jak i testować to, co zaprogramowali. No i jak się można domyślić, ludzie odkryli, że nie jest to najlepszy sposób i w latach 70. zaczęło się formować testowanie jako dyscyplina. Zaczęto rozumieć, że testowanie to jest odrębny proces mający na celu wykrywanie bugów niezależnie od programowania. Zaczęły się rozwijać takie metodyki jak testowanie funkcjonalne, skupiono się też na sprawdzaniu poprawności działania zgodnie z wymaganiami. W kolejnej dekadzie, w latach 80. nastąpiły kolejne zmiany, czyli standaryzacja i formalizacja procesów testowania. Wprowadzono standardy jakości, które uwzględniały elementy testowania w oprogramowaniu. Powstała metodyka Waterfall, która traktowała testowanie jako faza w tradycyjnych modelach cyklu wytwarzania oprogramowania. W latach 90. nastąpił kolejny taki krok zmieniający specyfikę naszej branży, kolejny taki krok milowy, bo zaczęły powstawać narzędzia do automatyzacji testów. I pierwszym takim narzędziem było narzędzie QuickTest stworzone przez firmę Mercury Interactive. I tutaj ciekawostka, Mercury to jest nazwa rzymskiego boga, który był posłańcem bogów między bogami a ludźmi i charakteryzował się szybkością, komunikacją i zręcznością. Więc w sumie całkiem fajnie pasuje do takiego narzędzia do automatyzacji testów. W kolejnych latach następowały kolejne zmiany, których było coraz więcej w coraz krótszym czasie. W 2001 roku powstało Agile Manifesto, które promowało ciągłe testowanie i iteracyjne podejście do rozwoju oprogramowania. W tym samym roku, w 2001, zostało zaproponowane takie podejście jak Shift Left Testing, czyli przesuwanie testowania na jak najwcześniejsze etapy testowania. Rok później, w 2002 roku, zostało założone ISTQB, które jest międzynarodową organizacją standaryzującą certyfikację testerów, więc to podniosło prestiż i profesjonalizm w naszej dziedzinie. A w 2004 roku powstała pierwsza wersja Selenium. I tutaj kolejna ciekawostka. Mercury to jest nie tylko nazwa rzymskiego boga, ale to jest również nazwa angielska, pierwiastka rtęć. A Selen to jest angielska nazwa pierwiastka Selenium, to jest nazwa pierwiastka selen, który ma takie właściwości, że pomaga pozbyć się rtęci z organizmu. Przypadek? W kolejnych latach, od 2010 roku, nastąpił rozwój i popularyzacja DevOps, czyli testowanie stało się integralną częścią ciągłego cyklu dostarczania oprogramowania z naciskiem na automatyzację i szybkie feedbacki. Automatyzacja to już przestało być coś takiego fancy, to już stało się po prostu standard. W 2011 roku powstało Appium, czyli mieliśmy już możliwość testowania automatycznego aplikacji mobilnych. W 2013 roku powstał Cucumber, dzięki któremu mogliśmy automatyzować przy użyciu naturalnego języka i wspierało to narzędzie Behavior Driven Development, a od mniej więcej 2015 roku
zaczęły powstawać narzędzia, które już miały zintegrowaną sztuczną inteligencję w sobie. Tutaj takie przykłady jak na przykład Testim albo Applitools, też wspominane na tej pierwszej prezentacji. I tak przechodzimy do aktualnych trendów, co się działo w ciągu tych ostatnich kilku lat. Nastąpił rozwój testowania w chmurze, zaczęły się coraz bardziej popularyzować te narzędzia AI-driven testing, takie jak właśnie Applitools czy Mabl. Zaczęła następować integracja narzędzi ze sztuczną inteligencją do pipeline'ów Continuous Integration, Continuous Testing, a w zeszłym roku, z tego co czytałam, powstało nawet takie narzędzie jak CoTester, który jest takim wirtualnym testerem i może nas wspierać we wszystkich zadaniach testerskich. I po co ja Wam właściwie to wszystko mówię? Być może się już domyślacie, dokąd zmierzam. Historia oprogramowania jest bardzo długa i bardzo zmienna. Co rusz pojawiają się nowe koncepcje, nowe narzędzia, nowe podejścia i usprawnienia i AI jest po prostu jednym z takich punktów na tej naszej mapie historii testowania oprogramowania. Jak wchodziła automatyzacja testów, to też podchodzono do niej trochę jak do rewolucji, która zmieni oblicze testowania i rzeczywiście zmieniła, ale testerzy nadal są z nami i mają się całkiem dobrze. Więc odpowiadając na pytanie, czy sztuczna inteligencja wygryzie testerów, myślę, że tak, ale nie wszystkich i jeszcze nie teraz. Pytanie, które raczej bym postawiła, to jest, czy sztuczna inteligencja zmieni zawód testera. No i tutaj nie mam już absolutnie żadnych wątpliwości, bo już teraz mamy narzędzia, które mogą mocno usprawnić nasze zadania. Na przykład może automatycznie generować testy. Jest takie narzędzie jak Testim, które może analizować tysiące przejść użytkowników i na tej podstawie wygenerować uśrednione testy. Możemy używać sztuczną inteligencję do integracji z Continuous Integration, Continuous Delivery. Możemy się wspierać przy raportowaniu, przy debugowaniu. Sztuczna inteligencja może zgłaszać za nas błędy. Możemy wspierać się przy automatycznej regresji i tutaj przykładem takim są testy wizualne, w której w sumie nie będę wnikać, bo była cała poprzednia prezentacja na ten temat. Może nam pomagać przy analizie logów, no bo przecież dużo energii poświęconej na analizę danych może być teraz robione przez sztuczną inteligencję, która potrafi przetwarzać duże ilości danych w bardzo krótkim czasie. I tutaj przykładem takiego narzędzia jest na przykład Logly. Może przewidywać potencjalne błędy. Na podstawie analizy danych historycznych i aktualnych może przewidzieć, co się może wydarzyć. I tutaj takim narzędziem jest na przykład Splunk. No i nie wspominając już oczywiście o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wyłapywania błędów na etapie statycznej analizy kodu albo automatyzacji testów API na podstawie dokumentacji. Więc znowu zmienię trochę to pytanie, czy sztuczna inteligencja zmieni zawód testera, na jak bardzo on się zmieni. Jakie umiejętności warto mieć, w co warto inwestować, żeby wciąż być na fali i żeby czerpać jak najwięcej radości z tego naszego zawodu. No i tutaj na pewno przyda nam się znajomość podstaw AI i uczenia maszynowego, żeby zrozumieć koncepcję, jak to działa, żeby śledzić aktualne trendy. Tematy związane z danymi również będą bardzo ważne. Przetwarzanie danych, analiza danych, narzędzia ETL, bo sztuczna inteligencja opiera się na dużej ilości danych, wykorzystuje je, więc to są tematy, które są ze sobą po prostu nierozerwalnie związane. Inną działką jest testowanie systemów opartych na sztucznej inteligencji, no bo możemy wspierać się sztuczną inteligencją do naszych zadań, możemy wykorzystywać te narzędzia, ale też ktoś musi je testować i to jest jeszcze taki greenfield, te metody dopiero powstają, więc też warto się nimi zainteresować. I w tym temacie ciekawym zagadnieniem jest też bezpieczeństwo i etyka, o czym też była jedna z dzisiejszych prezentacji wcześniejszych. To są takie 3 ważne punkty związane stricte ze sztuczną inteligencją, ale oprócz tego
będzie jeszcze też kilka obszarów, które też będą ciągle ważne. Na pewno nadal ciągle warto inwestować w umiejętności związane z automatyzacją testów. Myślę, że ciągle warto uczyć się tego programowania i dobrze jest też zwracać uwagę na narzędzia AI-driven, żeby wiedzieć, jakie są, jak one mogą nam pomóc, jak można je wykorzystać. Znajomość metodyk DevOps ciągle będzie w cenie, szczególnie integracja sztucznej inteligencji w Continuous Integration, Continuous Delivery. No i nie możemy zapominać również o umiejętnościach miękkich, takich jak adaptacyjność, rozwiązywanie problemów albo komunikacja, bo myślę, że teraz one będą nawet jeszcze bardziej ważne i potrzebne niż jeszcze jakiś czas temu. I na koniec chciałam podsumować tę prezentację, że AI to szansa, ale tak naprawdę to była prawda jeszcze kilkanaście miesięcy temu, bo tak naprawdę AI to jest już po prostu standard. Tak jak Agile, automatyzacja, Shift Left, DevOps zmieniło naszą pracę, tak teraz na naszych oczach zmienia ją sztuczna inteligencja. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak chwycić tego byka za rogi i po prostu korzystać z możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja. Dziękuję za uwagę.